Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Produkty marki Tenda już gościły na kanale niejednokrotnie. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję ostatnie wideo z kamerką tej marki. Dzisiaj kolejny model kamerki, tym razem kamerka oznaczona kodowo CH3, a jest to kamerka zewnętrzna, która posiada 3-letnią gwarancję producenta. Oczywiście wsparcie dla Wi-Fi. Dodatkowe elementy montażowe, czyli Autodur, kamera obrotowa oczywiście z dodatkowymi możliwościami, jeżeli chodzi o wsparcie asystenta, w tym wypadku Alexy. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału wideo. Już na opakowaniu producent, oczywiście w standardowej dla Tendy kolorystyce eleganckiej czarno-pomarańczowej, informuje o tym, że jest to kamera zewnętrzna, która ma możliwość śledzenia w zakresie 360 stopni. Ma też funkcjonalność Smart Tracking, wykrywanie ruchu ludzi i dwukanałowe, dwustronne audio, więc możemy na przykład z kurierem sobie porozmawiać. To jest fajna funkcjonalność. Wsparcie dla Alexy oczywiście, więc to są takie główne parametry, jeżeli chodzi o to urządzenie. Tutaj mamy informację oczywiście, że kamera wspiera, słuchajcie, aplikację TDSE. Ona jest jakby aplikacją, która integruje, jest hubem dla wszystkich kamerek w zasadzie Tendy. Mamy informację, że kamerka jest oczywiście w pełni kolorowa, ma tryb Smart Night Vision, czyli inteligentny tryb nocny. Jeżeli chodzi o tryby pracy, to ma tutaj wsparcie dla MIMO Wi-Fi, to rzadkość wśród kamerek. Mamy również głosowe alerty, które możemy oczywiście dostosowywać. Mamy alerty dźwiękowe i alerty świetlne. Mamy odporność oczywiście na pył i wodę. Wsparcie dla chmury lub kart microSD, jak również notyfikacje w aplikacji. Ja posiadam kamerkę z rynku rumuńskiego, natomiast oczywiście w całej Europie Tenda ma swoje oddziały, więc każdy z Was może nabyć model z lokalnego rynku. Mamy również informacje o konkretnych parametrach tej kamery. Jest to model CH3 WCA, rozdzielczość 1080p, 4 mm focal length, czyli długości ogniskowej, i mamy również przez 3 miesiące darmową chmurę, jeżeli ktoś chciałby z niej skorzystać. Sama firma Tenda pochodzi oczywiście z Chin, z Shenzhen, natomiast ma tutaj, jak widać, oddziały w całej Europie, czy to Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania. Mamy informacje w wielu językach o możliwościach tej kamerki. Podgląd otoczenia pod kątem 360 stopni, wykrywanie ludzi, kolorowy obraz w dzień i w nocy oraz inteligentne śledzenie. Tyle jeżeli chodzi o suche parametry. Przejdźmy więc do zawartości zestawu. A co otrzymujemy w samym zestawie? Otrzymujemy oczywiście kamerkę, może za chwilę. Otrzymujemy uchwyt montażowy do ściany, dodatkowe zabezpieczenia przed wilgocią. Powinniśmy również otrzymać, tak, mamy naklejkę, która ułatwi nam wiercenie otworów w ścianie, a także powinny być jeszcze gdzieś śrubki montażowe. Są też śrubki montażowe, kołki, więc możemy kamerkę kręcić, zamontować ścianę. Nie musimy do tego celu posiadać własnych kołków. W zestawie wszystko jest. Brawo producent. Jest również dosyć długi zasilacz. Jeżeli chodzi o jego długość, to podam Wam później w postprodukcji. Natomiast jeżeli chodzi o parametry, to mamy 1 A 12 W. Tak, 12 V, 1 A, czyli 12 W pobór energii. Na plus naprawdę długi kabel i oczywiście zakończenie wtyku standardowe. No dobrze, przejdźmy do samej kamerki. Słuchajcie, a kamerka prezentuje się następująco. Mamy tutaj taki kabelek do podłączenia
Ethernetu, jeżeli ktoś chciałby również połączyć kablowo kamerkę, a nie przez Wi-Fi. Mamy kabel zasilania. Szkoda, że tutaj nie ma PoE, ale są też inne modele dostępne w portfolio producenta. W tym modelu akurat PoE nie występuje. Mamy też samą kamerkę. Tutaj informacja o parametrach. Kamerka ma 4 diody doświetlające i główny obiektyw. Jak widać, ten element jest obrotowy w dużym zakresie, a tutaj mamy złącze do resetu oraz na kartę micro SD. Jeżeli chodzi o kabel, to zasilający, to ma on około 3 metrów. Mamy tutaj dwie anteny, które powinny zapewnić nam zasięg do około 250 metrów, czyli 820 stóp według zapewnień deklaracji producenta. Jeżeli chodzi o opóźnienia, to one są też relatywnie nieduże, bo producent podaje 550 milisekund. Mamy też dwie diody tutaj na dole, te doświetlające, dwie diody podczerwieni, więc mamy możliwość tak naprawdę albo pracy w podczerwieni, albo w pełnym kolorze, a tryb inteligentny to jest tryb inteligentny nocny, to jest tryb podczerwieni, ale w momencie wykrycia intruza włączają się również diody doświetlające, co powinno działać prewencyjnie. Dodatkową ciekawą funkcjonalnością czy parametrem jest to, że mamy tutaj bardzo jasny obiektyw o światłosile f1.6, który zapewnia jaśniejszy obraz. Wsparcie dla tych, którzy chcieliby korzystać z Amazon Alexy. Możemy sobie na przykład podejrzeć podgląd z kamery, poprosić Alexa, żeby nam go wyświetliła. Mamy też możliwość zdefiniowania, słuchajcie, alarmów głosowych. Ja tego nie testowałem, mówiąc szczerze, ale natomiast możemy nagrać chyba do 3 takich nagrań głosowych, gdzie informujemy kogoś w momencie wykrycia, że wkroczył na teren prywatny. Nie wiem, czy będzie działać to odstraszająco, ale taka funkcjonalność istnieje. Z funkcjonalności, które bardziej mnie przekonują, jest na przykład dwugłosowe czy dwudrogowe audio. Możemy sobie porozmawiać z kurierem, poprosić go, żeby na przykład gdzieś włożył paczkę podczas naszej nieobecności. Mamy też oczywiście wsparcie, jeżeli chodzi o odporność na deszcz, śnieg, słońce, burzę czy też pył, co na pewno jest jak najbardziej w tego typu urządzeniach zewnętrznych wskazane. Jeżeli będziecie rozpoczynać przygodę z kamerką, to najlepiej na początek pobierzcie aplikację TDSEE, potem włączcie kamerkę do zasilania i uruchomcie aplikację, żeby skonfigurować całość. Jeżeli chodzi o aplikację, to jest to ona dobrze znana użytkownikom kamer Tandy. Myślę, że jest całkiem fajna, intuicyjna. Mamy oczywiście tutaj możliwość poruszania kamerą na wirtualnym joysticku. Jak najbardziej możemy obracać ten ekran. W tej chwili, jak widać, jest włączona noktowizja. I tutaj jeszcze powinniśmy mieć do wyboru, mamy HD, bądź też mamy do wyboru obraz płynny. Ja w tym momencie mam ustawione HD i pozwolę sobie nagrać kawałek dla Was materiału. Nagrywanie w toku. Możemy sobie oczywiście poobracać kamerkę i ona w tym momencie zapisze się nagranie z tej kamerki w naszym archiwum tutaj w aplikacji, bo w tej chwili nie korzystam ani z karty, ani z chmury, natomiast można oczywiście skorzystać z nagrywania lokalnego na karcie albo po 3 miesiącach wykupić abonament chmurowy. Mamy też takie opcje jak alarm. Możemy tutaj ustawić alarmy i te alarmy można zdefiniować według własnych preferencji. W przypadku wykrycia ruchu możemy ustawić oczywiście poziom wrażliwości, wysoka, średnia, niska. Możemy ustawić, w jakim zakresie czasowym ten alarm ma być aktywny. Możemy wybrać, czy ma być to alarm dźwiękowy, czy świetlny,
czy śledzenie ruchu człowieka, powiadomienia w aplikacji, interwał powtarzań, więc mamy tutaj spore możliwości konfiguracyjne. Mamy możliwość wyboru na zapisu w chmurze, bądź też zapisu lokalnego i tutaj ciekawa opcja właśnie o której wspominałem, więc możemy kamerę również używać do góry nogami, bez montażu na ścianie, w trybie stojącym, na jakiejś półce i możemy wtedy odwrócić film, aby kamera nagrywała do góry nogami. Mamy też inteligentny tryb nocny, to jest właśnie ten tryb, w którym przełącza na tryb kolorowy z Night Vision w momencie wykrycia intruza. Możemy również sterować diodą LED, można ją wyłączyć, włączyć i zaplanować na przykład tak zwany patrol. Mamy też więcej ustawień i tutaj wybieramy ponowne uruchomienie urządzenia, bądź też tryb PAL bądź NTSC. Podsumowując, moi drodzy, moje kilkutygodniowe testy kamerki Tenda CH3, mogę tylko z czystym sumieniem ten sprzęt polecić. Oczywiście są lepsze kamerki, ale zdecydowanie droższe, a stosunek tego, co oferuje ta kamerka w stosunku do ceny, no jest po prostu rewelacyjny. Nie dość, że otrzymujemy naprawdę dobry obraz Full HD, otrzymujemy nocną wizję, czyli tak zwany Night Vision, noktowizję, ale również kamerkę, która posiada dwie mocne diody LED i doświetla kilka najbliższych metrów całkiem solidnie. Dodatkowo oczywiście wsparcie ale co jest standardem w tej chwili w tego typu sprzęcie, wsparcie dla powiadomień w aplikacji. Mamy też możliwość nagrywania własnych komunikatów. Mamy dwudrogowe audio, czyli możliwość rozmawiania chociażby z kurierem. Mamy w końcu wsparcie dla kart microSD. Dużą zaletą jest też oczywiście odporność na śnieg, deszcz, wiatr, burzę. Tak więc jeżeli szukacie kamerki do monitoringu na zewnątrz domu, to myślę, że warto rozważyć model Tendy. Dajcie znać w komentarzach, czy używaliście bądź zamierzacie używać produktów marki Tenda, czy to były kamerki, czy inne produkty. Komentarze są tutaj do Waszej dyspozycji. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy film. Na koniec jeszcze wrzucę Wam kilka ciekawych materiałów wideo o produktach marki Tenda. Hej, hej, do kolejnego materiału.